Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj dotarliśmy do takiego miejsca wyjątkowego. Jest to cmentarz jeńców radzieckich, cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej, którzy spoczęli tutaj w latach 1942-1943. Jest tu pochowanych 161 żołnierzy Armii Czerwonej, jeńców, którzy zostali zamordowani lub zginęli w niemieckim obozie pracy przy kopalni węgla Makoszowy w latach 1942-45. W latach 45-48 dokonywano tu pochówków zwłok ekshumowanych z tymczasowych grobów, m.in. z lasu komunalnego, i pozostaje pod opieką Urzędu Miasta Zabrze oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. I dzisiaj właśnie Wam pokażemy, jak ta opieka wygląda. Wejdźmy sobie tutaj. Piękna brama metalowa, troszkę widać upływ czasu. Zrobiona w ten sposób, że są metalowe pręty, bardzo charakterystyczna do lat 50., 60. Wielka brama otwarta. Tu Ola już robi zdjęcia. To Ola. Tutaj mamy piękny drzewostan. Wokół jest las. Po bokach takie rośliny wkomponowane w ten cmentarz. A już metalowe elementy ukradli, nie? Tak, ukradzione elementy metalowe. Gdzieniegdzie tam widzimy, że jest przetrzebione są te drzewa. Najprawdopodobniej tutaj to są mogiły, groby tych radzieckich żołnierzy, jeńców. Piękna jest dzisiaj pogoda. Zobaczcie, jak magicznie ten mech obrasta te sklepienia tego płotu. Tam mamy tablicę pamiątkową. No jest to ogólnie zaniedbane miejsce, wyjątkowo zaniedbane miejsce, więc tutaj akurat Urząd Miasta jakoś chyba nie powinien się z tego powodu szczycić tym miejscem. Aczkolwiek, tak jak widzieliśmy na tablicy, należy to do Urzędu Miasta Zabrze. I tu mamy znowu informację, taką nowszą już tablicę, na której jest napisane: tu spoczywa 161 jeńców sowieckich zmarłych i zamordowanych w latach 1943-1945 przez Niemców podczas pracy przymusowej w kopalni Makoszowy. No, trzeba wspomnieć, że akurat te tereny tutaj Zabrza, czyli należały do Niemiec przed wojną. Tak naprawdę do roku 1945 tereny Zabrza, czyli tak zwanego wtedy Zabrze nazywało się Hindenburg, na cześć kanclerza Niemiec, więc można powiedzieć, że nie wiem, czy do końca ci radzieccy żołnierze byli wyswobodicielami tych terenów, czy najeźdźcami, można powiedzieć. Zobaczmy sobie tutaj las, wśród którego jest ten cmentarz. Jesteśmy tu chwilę, ale widać, że cmentarz mimo wszystko jest odwiedzany. Taka moja opowieść jest tak z życia, powiedzmy, rodzinnego, prywatnego. Opowiem Wam taką historię, którą usłyszałem od mojej babci, która na tych terenach się wychowała, może bardziej bliżej Rudy Śląskiej, ale w każdym razie rejony Zabrza. Ja jestem zabrzaninem razem z moją żoną. Jestem zabrzaninem od dziecka. Urodziłem się w szpitalu na Traugutta. Mieszkałem całe lata, cała moja młodość przypada, jak i moja żona również, cała moja młodość przypada na Zabrze. Zabrze było zawsze niemieckie. Po 1945 roku stało się polskie. Powiem Wam tyle, że z relacji mojej babci wynika, że tak naprawdę kiedy rosyjscy żołnierze tutaj weszli, to wcale nie byli tacy mili, jakby się mogło wydawać. I w odróżnieniu do niemieckich żołnierzy byli bardzo brutalni. Może dlatego takie wspomnienia są, ponieważ te osoby tutaj mieszkały, więc identyfikowały się jako Volksdeutsche, czyli o narodowości niemieckiej. Te tereny z Polską wcześniej miały bardzo, bardzo mało wspólnego. Sama nazwa Zabrza, Hindenburg, do tego też jest osobna historia. Podejdźmy sobie tutaj, żeby nie chodzić tylko po tej ścieżce tam i z powrotem. Przed chwilą taki pan tu przyszedł. Nie wiem po co, bo tylko tu wszedł i potem wrócił, jak nas zobaczył. Może chciał kontemplować albo coś innego robić. W każdym razie zobaczcie, jak tam ptaszek usiadł. Powiem Wam, że bardzo ciekawe miejsce. Miło tutaj jest.
Są to groby bezimienne. Nie ma tu żadnych nazwisk. Piękny zapach lasu. Co tam, ptaszku? Szkoda tego miejsca, bo jest naprawdę specjalnym miejscem, które mimo wszystko powinno łączyć, a nie dzielić, ponieważ te osoby, które tutaj leżą, też były ofiarami wojny. Jakkolwiek. I Niemcy byli ofiarami wojny, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy bardzo kultywowali narodowemu socjalizmowi. Chyba błędnie to powiedziałem, ale myślę, że to nie jest aż tak istotne. W momencie, kiedy coś się pokazuje, zawsze można się przecież pomylić. Cały ten cmentarz, jak większość tego typu cmentarzy, jest jednym ogromnym artefaktem z przeszłości. Przeszłości, która nie była różowa, miała raczej brunatny bądź czerwony kolor. Zawsze w tym momencie przychodzi mi do głowy cytat z książki Medalionów Zofii Naukowskiej. Ludzie ludziom zgotowali ten los. I w tym przypadku nie było inaczej. Pamiętajcie, że podczas działań wojennych nie ma wygranych, przegranych. Wszyscy tak naprawdę są ofiarami. A rządzą nami politycy, którzy najprawdopodobniej chcą się wzbogacić, żyć w luksusie, a zwykły człowiek cierpi. Czy to Rosjanin, czy Niemiec, czy Polak. Zawsze wszystkiemu są winni politycy. Dziękuję, że byliście z nami podczas tej krótkiej, aczkolwiek treściwej eksploracji. Na ten moment zakończymy ją. Trzymajcie się. Cześć.